Jak usłyszałam o tym, że już tam jedziemy, to po prostu nie dość, że ta radość, na drugi dzień miałam sen, że już tam jestem i po prostu nie mogłam. Po prostu on był tak żywy, że już byliśmy w samolocie, dolecieliśmy, że poznawałam nowych swoich kolegów i koleżanki. No i że właściwie razem przebywamy w tym miejscu, że po prostu cieszymy się z nowych doświadczeń. W tym śnie była ładna pogoda. Moim marzeniem jest po prostu stanąć na szczycie i po prostu tak spojrzeć do góry i się uśmiechnąć do świata i powiedzieć: w końcu tu jestem, nie mogę w to uwierzyć. Queridos pasajeros, Perú Rail anuncia la salida de su tren panorámico Perú Rail Vista 301, donde vivirán un sorprendente viaje panorámico que despertará sus sentidos, con destino final a la estación Machu Picchu Pueblos, santuario sagrado de los incas. Por favor, sírvanse a abordar su tren por las puertas de embarque, portando su boleto e identificación. Gracias por su atención. Wyprawa życia. No nigdy nie przypuszczaliśmy, tak daleko zajedziemy, nie? Wylecimy i obejrzymy w ogóle Peru, nie? No to jest no, duże przeżycie. To jest takie fenomenalne, nie? Człowiek sobie nie wyobraża w ogóle tego, jak to może być, nie? No to mówię w telewizji, a rzeczywistość jest ogrom różnicy, jest, nie? Who has always triumphed when battling? They know in the north and the south that I am essential for the empire. Inca Pachacutec, I'm faithful to you. I am your great warrior until the end. In your great empire, my duty is to defend your power with my life. I'm Pusiku Yuren, I'm alone, a princess of the empire of the sun. She ignites a light inside of me, even though I don't know where she is. I know that she will come back to me, and that is why I live without fear. Army of Ojanta. He knew that the force of his love made him invincible in the battle. Widoki są tak zapierające dech w piersiach, że no, nie można tego opowiedzieć, to trzeba po prostu zobaczyć. No, w życiu nie widziałem czegoś takiego, nasze polskie Tatry są piękne, ale to, co tutaj możemy zobaczyć, no jest po prostu... można się zakochać. No i pokazuje nam się zza chmur Święta Góra Weronika. No i co, można tylko patrzeć i podziwiać. Żadne słowa tego nie oddadzą, jakie tu są widoki. To jest coś, co zostanie na zawsze w mojej pamięci. Cudownie się jedzie, dookoła góry, chmury. Nic więcej tak naprawdę nie jest potrzebne. No i niesamowita przygoda przed nami, spełnianie marzeń. Tak naprawdę jesteśmy tu tylko dlatego, żeby spełniać marzenia innych. Tych, którzy sami tych marzeń nie potrafią spełnić. Ja już praktycznie tydzień nie śpię, ale cały czas organizm jakoś funkcjonuje. Nie wiem, czy emocje dają znać, czy też ta wysokość powyżej jednak 3500 metrów. Nie mam pojęcia, ale organizm nie daje jeszcze odczucia, że jestem zmęczony. Nie spodziewałem się, że Andy są takie piękne. Mimo że nie są zalesione, jeszcze trafiliśmy z tak przepiękną pogodą. Roślinność się też zmienia, się robi coraz bardziej zielono. Jestem zakochany. Jest cudownie. Jednak świat jest piękny. Mam takie poczucie, jakby Peru było moim drugim domem. Po prostu jestem szczęśliwa, wzruszona. To jest podróż życia dla mnie i nie mogę się napatrzeć do tych widoków. Mam takie wrażenie, że się zaraz rozkleję.
Najbardziej się bałam lotu, ale też jestem z siebie dumna, że przetrwałam ten lot. Ten lot samolotem nie okazał się taki ciężki, że jestem dużo w stanie wytrzymać i no, tylko się cieszyć po prostu, tylko być z siebie dumnym i tylko motywować też innych do tego, że można wszystko pokonać, jak się chce. Nigdy nie spodziewałem się, że wezmę udział w tak dalekiej wyprawie i w tak dalekiej podróży. I jest to chyba najdalszy zakątek, jaki do tej pory odwiedziłem na ziemi. Jak się dowiedziałem o tym wyjeździe, byłem pełny euforii. Im bliżej wyjazdu, tym więcej obaw, strachu, lęków, no ale po przylocie mówię, uda się. Celem było to, żeby pokazać, że jak ktoś z osób z niepełnosprawnościami zdobędzie sobie sponsora, co jest trudne, ale w gruncie rzeczy żyjemy w takim świecie, to jest jednak możliwe, to może sobie polecieć gdziekolwiek i wszelkie schody, krawężniki nie są problemem. Dużo o tym myślałam, nieraz sobie wyobrażałam, że tu jestem, że widzę tych ludzi. I to jednak się spełniło. I nigdy tego nie zapomnę. Od szkoły podstawowej, od kiedy pierwszy raz pojechałam nad morze, zobaczyłam Indian andyjskich, posłuchałam tej muzyki. Poczułam, że to jest to, co mnie po prostu tak napędza, tak powoduje, że chce mi się żyć. Po prostu słuchając tej muzyki jestem szczęśliwa. Ciężko to opisać słowami, to po prostu się czuje. No wysiłek jest olbrzymi. Przesiadki z pociągu na wózki, z autobusów, no jest to naprawdę olbrzymi wysiłek dla opiekunów. No i teren też nie jest łatwy. Przednie kółka dosyć mocno nam utrudniają życie, bo zapadają się w kamienie. Dużo pchania, dużo ciągnięcia, ale mamy tak zgraną ekipę, że pomagamy sobie nawzajem, więc nic nie jest nam straszne. Trzeba mieć dużo siły, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, ale tak naprawdę tą siłę to dają nam oni. Może kiedyś nam się uda jeszcze wyżej. Może będzie to normą już teraz, że osoby niepełnosprawne będą mogły nie tylko siedzieć w resortach, ale podróżować, poznawać świat, nowe kultury. Także wszystkie szczyty przed nami. Bo to, co nam się wydawało, nam niemożliwe, że nie można, są jakieś granice, które nie możemy przekroczyć, że tego się nie da, okazało się, że wszystko się da. Ja myślę, że zawodowo, profesjonalnie już też będę zupełnie do tych ludzi podchodzić. A poza tym to był wymarzony klient. Klient, który nigdy nie narzeka, który jest ciągle uśmiechnięty. Ja się najbardziej bałam takich prozaicznych rzeczy typu wejście do pokoju, wejście do toalet, bo żaden hotel, który znalazłam, nie spełniał wymogów, o które mnie proszono. I ja byłam tym najbardziej przerażona. Ale ci ludzie przyjechali z tak pozytywnym nastawieniem, że wszystkie przeszkody, te węskie wejścia do toalety, te wanny, te rzeczy, które mieli tak przeszkadzać, oni nawet nikt, w żadnym momencie nie było żadnej skargi. I to było przepiękne. Oni dali sobie radę z tymi trudnymi warunkami, jakie spotkali. Chociaż nic w Peru niestety nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jesteśmy na pewno tutaj ewenementem. Nie widać osób z niepełnosprawnościami tego stopnia na ulicach. W Limie pojedyncze osoby, natomiast w Cusco czy w innych miejscowościach, no to tylko my tak naprawdę byliśmy grupą, która poruszała się na wózkach. Kierowcy chyba patrzą się na nas bardziej z zaciekawieniem, ale nie można im odmówić życzliwości. I też jakby przechodniom kilka razy korzystaliśmy z pomocy przypadkowych osób spotkanych na ulicy. Ludzie, którzy widzieli, że ktoś z nas ma trudność, nie jest w stanie podnieść wózka, czy pomóc naszemu podopiecznemu w dostaniu się na przykład na wysoki krawężnik, to bez pytania, bez proszenia sami wyciągali ręce do pomocy.
Cały czas pod górkę trzeba pchać, ale z góry też trzeba uważać i trzeba asekurować, żeby za szybko nie pojechał wózek i się nie przewrócił na tych nierównych tutaj uliczkach, kamieniach i nie tylko. Jakby nie zliczę, ile razy kółka wkręcały nam się w jakieś dziwne kraty, nie przejeżdżały po kamieniach, ile razy mieliśmy problem z przedostaniem się nawet na drugą stronę drogi. Musimy się skupić i na tym, by mieć dużo siły do tego, żeby jednak pchać wózki, żeby pomagać. Natomiast też musimy skupiać się na tym, żeby dawać komfort osobom niepełnosprawnym, tak? Mimo że wydaje się ludziom, o fajnie, przenoszą osobę niepełnosprawną, to też nie jest tylko to, że my musimy używać siły, ale musimy dawać im poczucie bezpieczeństwa, kiedy ich przenosimy. Nikt z nas nie lubi być uzależniony od kogoś innego i jakby musimy zadbać o dwie rzeczy jednocześnie. To jest spotkanie dwóch osób, które tak naprawdę myśmy się niewiele znali wszyscy przed tym projektem. Przeważnie jeśli wyjeżdżamy gdzieś na wakacje czy w nieznane miejsca, wyjeżdżamy z rodziną, którą znamy, z bliskimi. Natomiast tutaj spotykamy się w pokojach, na szlakach, w czasie posiłków i w takich też intymnych historiach z osobami, których nie znamy tak naprawdę i dopiero się poznajemy. Jest to i wyzwanie dla osób z niepełnosprawnościami, i wyzwanie dla nas, tak, żeby nie przekraczać nawzajem swoich granic. Jest to duże wyzwanie, jest to spowodowane raz, że wysokością, bo jesteśmy na 3500. Odcina nam czasami troszeczkę to powietrze, ale też architektura w Limie, w Cusco, no w zabytkach też oczywiście, w parkach narodowych nie sprzyja nam. No, Peru nie jest przyjazne, powiedzmy sobie, bardzo osobom niepełnosprawnym. Aktualnie znajdujemy się na prawie 4000, więc tak, te bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, zadyszka, drażliwość, zmiany apetytu są widoczne, prezentowali je wszyscy uczestnicy wyprawy. Co ciekawe, osoby poruszające się na wózkach były w lepszej kondycji niż my. Staram się pilnować tego, żeby pić dużą ilość wody, mimo tego, że tutaj pragnienia nie ma. Nasz organizm nas oszukuje. Staramy się też korzystać ze sposobów lokalnych. Żujemy liście koki, pijemy herbatkę z koki, która rzeczywiście pomaga. Ale tutaj podstawą jest rzeczywiście odpoczynek, duże nawodnienie, regularne posiłki w miarę możliwości oczywiście. No i woda, woda, raz jeszcze woda. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że to są po prostu objawy wysokości, a nie zachowanie drugiej osoby, czy nie jakby skutek przebywania zbyt długiego czasu w zamknięciu w małej grupie, no to jest nam łatwiej. Nie? Jest nam łatwiej. Ja też kilkukrotnie łapałem się na tym, że zaczynam być rozdrażniony, no ale głęboki wdech, 3 sekundy dłużej i sytuacja cały czas była pod kontrolą. Ja się tu spotkałem z ludźmi i jestem odbierany pozytywnie. Na przykład hello, co chwilę uśmiech na twarzy, każdego dnia, niezależnie czy to jest pochmurny dzień, czy słońce świeci, zawsze ci ludzie są zadowoleni. Podziwiali nas za to, co zrobiliśmy. No i cieszę się z tego. Jest tak z osobami niepełnosprawnymi, że one też w takiej codzienności wyuczone są tego, że wszyscy bardzo pomagają, chociaż te osoby tego nie wymagają, tak naprawdę i są w stanie sobie poradzić, ale my robimy rzeczy jakby nad wyrost, bo nam się wydaje, że powinniśmy to robić. Natomiast one świetnie sobie radzą w tych sytuacjach i jak zaczynałyśmy z Martyną, to pomagałam Martynie w różnych rzeczach, w których tak naprawdę ona nie wymagała tej pomocy i z biegiem jakby czasu, trwania projektu, ona przejęła inicjatywę, więc teraz już nie pomagam w myciu, w pakowaniu plecaka, w pakowaniu walizki. Ona wie już teraz, jak poukładać, żeby to wszystko przygotować do podróży, do eskapady.
My jako terapeuci, kiedy pracujemy w gabinetach i w takich izolowanych warunkach, jakby robimy wszystko szybciej, natomiast osoby niepełnosprawne są w codziennym życiu jakby troszkę wolniejsze w tym wszystkim, co robią i wyrabiamy w sobie cierpliwość do tego, żeby zwolnić tego tempa, tak? Że wcale nie musimy tak szybko wszystkiego jakby przerzucać przez ręce, tylko możemy dać sobie tutaj ten czas na to, żeby każdy spokojnie w swoim tempie robił to, co ma do zrobienia. Sasai wa mampi, pukui pukui chai, mayamantas kangri wakanki. Sasai wa mampi, pukui pukui chai, mayamantas kangri wakanki. No W ogóle jest inny świat, nie? Inaczej się człowiek wyobraża, bo oglądałem dużo operu, nie? Ale to nie przedstawia tej sytuacji, co w rzeczywistości jest, nie? Inne uczucie. Nigdy nie myślałam, że przyjadę do Ameryki Południowej. Nigdy kultura ta nie była dla mnie jakby ważka w moim życiu. Nie myślałam o tym, że chciałabym ją poznać, natomiast tutaj na miejscu czuję co innego, że faktycznie ma takie połączenie z naturą, z ziemią. Miejsce jest przepiękne. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę miał okazję tak aż daleko polecieć, zobaczyć Amerykę Południową, poznać tych ludzi, kulturę, jedzenie. Cudownie. Jest przepięknie, jest cudownie. Pogoda nam też dopisała, mimo że lało, zagrożenia powodziowe, alarmy w całym kraju, że będzie tragedia, że będą powodzie. Taita Inti, Bóg Słońca nam towarzyszy cały czas. To działa w dwie strony, gdzie cała ta grupa, cała ekipa przyjechała z tak pozytywnym nastawieniem, z tak pozytywną energią, że wszystko się da, wszystko można, to Matka Ziemia, Pachamama też nam się odwdzięczy. Nie pomyliłem się i świetnie wybrałem opiekunów, bo nie tylko taka indywidualna pomoc dla każdego, ale to współdziałanie jest świetne i też oczywiście pomoc ekipy peruwiańskiej tutaj miała znaczenie, bo gdyby nie oni, to my byśmy się po prostu tam pewnie zagrnęli na tym Machu Picchu i bylibyśmy ofiarami, zostalibyśmy tam chyba jako ofiary na Machu Picchu. To dla tej wielkiego domu, jest dla Pachamama, jaką jest Matka Ziemia. Dzisiaj chyba gwóźdź programu z całego wyjazdu, bo Machu Picchu, więc to, na co chyba każdy z nas najbardziej czekał. Te ekipy, które przyjeżdżały na wózkach, miały specjalnie przygotowane wózki. My takich wózków nie mieliśmy. I zazwyczaj te wyprawy na wózkach to była 1-2 osoby, nie 6. Nie jest to najprostszy szlak. Ruiny miast Inków nie są przystosowane do poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością na wózkach. Dlatego te osoby zazwyczaj na wózkach mają dojście tylko pierwszego tarasu i strażnicy nie puszczają ich dalej. Ale ponieważ wytłumaczyliśmy, że mamy olbrzymią ekipę, każdy ma swojego pomocnika, plus 6 pomocników jeszcze lokalnych, plus ja, jeszcze Jose, powiedzieli, no to próbujcie i jak najdalej wam się da. I doszliśmy chyba tam, gdzie jeszcze nikt albo bardzo rzadko ktoś na wyspu doszedł, a na pewno nie do takich zwykłych, jakie my mamy. Ja miałem większe chyba obawy niż on. Ja się bałem znowu o jego kręgosłup. On mówi, że jako rehabilitant wie, co robi. To wyszło dzięki całej ekipie, bo gdybym ja to była sama z Jose i z miejscowymi przewodnikami, tutaj całą robotę naprawdę ciężką wykonała ekipa z Piły i ci wszyscy asystenci, pomocnicy osób na wózkach, bo bez nich byśmy nie ruszyli. To wszystko targanie i dźwiganie, radość tych ludzi, uśmiech na koniec dnia to jest najlepsza zapłata, jaką możemy otrzymać za pracę. Cieszę się z tego, co dokonałem, a dokonałem
niesamowitego wyczynu. Będę bardziej dalej kroczył i przekraczał kolejne bariery, chociaż już myślę, że wszystkie bariery zostały pokonane. Że osoba niepełnosprawna nie może, a tu udowadniamy właściwie każdego dnia, że można. Jestem tutaj, wieje, jest stromo, a ja tu stoję jak gdyby nigdy nic. W sumie jest strasznie wysoko i w sumie to tak jakby pokazałem, mimo tego, że co mnie spotkało w życiu, czyli niepełnosprawność, to złapałem to przeznaczenie za nos i pokazałem mu, że to nic nie znaczy. Grunt to walczyć dalej i się nie poddawać. O to, żeby żyć, bo tylko żyjąc dowiesz się, co na ciebie czeka dalej. It was perhaps our best experience. I did many times at charities, group challenge, Inca Trail and trekking trips, but not like this family. How true now is for me, everything is possible. These lovely people are also giving us so many smiles and so much heart with us. They are very friendly and I really fell in love with them. It's very special. It's really unique experience to me. I will always be glad to be with people like that. Ja wywiozę przede wszystkim z tego wyjazdu te emocje, zapamiętam te łzy i te uśmiechy tych ludzi. I to jest, tego nikt z nas nie zapomni i to jest coś, czego będziemy mieli doświadczenie do końca życia już. Perhaps following our history, our hypothesis, Inca Pachacutec, he was the leader that decided to build perhaps 14,000 years and follow his son Tupac Yupanqui, then Huayna Capac, and we don't know why, perhaps they have to abandon Machu Picchu before arrived the conquest. But it's for us, like Ruben said yesterday, luckily Spaniards never arrived there, perhaps because if they would be there, they will destroy like those places. But for our lucky, they decide perhaps to abandon, to lost, for protecting. After 500 years, we can see this beautiful, wonderful land. To jest coś, o czym uczyłem się w szkole, to jest coś, co widziałem tylko na obrazkach, to jest coś, o czym czytałem w książkach, o czym słyszałem, oglądałem filmy, no ale nic nie oddaje nawet w 1% tego, jakie to Machu Picchu jest. I to stwierdzenie, że to jest 7. cud świata, jest w 100% prawdziwe, no bo to jest cud. Raz, że wiek tej budowli i możliwości transportu w tak wysokich górach były na pewno kwestią logistyki i dla nich dość sporym wyzwaniem, więc tak naprawdę to jest imponująca budowla. Monumentalne tak naprawdę. Ma w sobie coś pierwotnego, coś takiego, co daje nam ziemia, co daje nam ta matka natura. No, robi wrażenie i też świadomość przebywania tam z taką grupą no, sprawia, że to są silne emocje. Tak. No to też było widać po uczestnikach. Ogląda na 14 w telewizji właśnie często i mnie tak podobało się i chciałam być tutaj, ale nigdy nie myślałam, że to się spełni. Taki wspaniały opiekunek wszystko dało radę pokonać. Niesamowite miejsce, niesamowite wrażenia, super widoki i bardzo ciekawe jest to, że oni do dzisiaj trzymają się wielu swoich przekonań i tego, czego zostali wcześniej nauczeni. Jest tutaj dużo pozytywnej energii. Na Machu Picchu czuć po prostu tą energię na każdym kroku. Widoki zapierają dech w piersiach. No,
ciężko to opisać. No to trzeba po prostu zobaczyć, bo żadne słowa tego nie opiszą. Jest przepięknie. To jest miejsce, które każdy marzy, które każdy z nas ma na swojej liście, żeby kiedyś zobaczyć Machu Picchu. I to nie tylko jest, i to potem się dziwimy, my jako przewodnicy, bo tam tyle ludzi, dlaczego wszyscy tam jeżdżą. Ale za każdym razem jak wjeżdżasz, ja tam byłam kilkadziesiąt razy, tam nigdy nie jest to samo. Ta energia, samo to, że to jest przepięknie, zbudowane w takim trudnym miejscu, tak oddalone od miast. Precyzja budowy. Tak jak oni mówią, ta energia, którą udzielają kamienie, ziemia, Matka Ziemia tego miejsca jest niepowtarzalna. Więc tak jak oni mówią, ten sam kamień święty Machu Picchu, serpentyna, ten zielony kamień, który stoisz i czujesz tą energię tego miejsca. Dlatego każdy, kto tam był, nawet nieważne, którą szlakiem poszedł, jak daleko doszedł, całe to wrażenie i to wyjątkowość tego miejsca zabiera zawsze ze sobą. It's very special, very magic about the ecosystems, the climate, the weather, raining, sunny, rainbow. Still for me is very special, very magic as well. It's the main spot for me where I can keep in calm my life. Robię teraz tą ceremonię Kintu, żeby podziękować dla Matki Ziemi. Thank you very much. Thank you. Dziękuję raz. Musi się zebrać grupa osób, która powie tak, chcemy zrobić to, możemy, uda się. Bo inaczej nasze plany, nasze marzenia gdzieś tam pofruną sobie do góry, a my zostaniemy w domu zamknięci w 4 ścianach. Czuję się tak, jakbym odżyła na nowo i w ogóle chłonę całe to miejsce. W ogóle tych ludzi, te kolory, to jest coś dla mnie niesamowitego. Będąc tutaj, to jeszcze bardziej się cieszę tym, co mam i tym, co osiągnęłam, także to jest taki dla mnie prezent od życia i no, trudno mi nawet opisać słowami, co czuję teraz. No, chciałabym, żeby moi najbliżsi mogli to zobaczyć, być tutaj razem ze mną, ale wiem, że oni obserwują i cieszą się razem ze mną. To mi tak daje taką siłę. Siłę do dalszego pokonywania swoich słabości, do tego, żeby dążyć do swoich takich marzeń, celów. Dzięki tej wspaniałej grupie ludzi, która się nami tutaj opiekuje, widzę, że możemy łamać każdą barierę. Wózek już nie przeszkadza. I dzięki nim widzę 7. cud świata. Ta architektura, ta technologia, to wszystko, co tam widzieliśmy, plus wysokość i krajobraz dookoła, no zapiera dech w piersiach dosłownie. Myślę, że tych kilku dni, które tu spędzamy, no nie zapomnę do końca życia. W momencie, kiedy zeszliśmy z Machu Picchu i rozpłakała się Ala, zdałem sobie sprawę, że właśnie te emocje, że to jest sens tej wycieczki. Zarówno te pokazywane, tak jak u Ali, na zewnątrz, ale też te takie skrywane przez inne osoby